Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Mateusz, Wy jesteście na kanale Obi-Wan Kenobi. Chciałem Wam dzisiaj pokazać montaż tego piecyka. Opowiem Wam też, na co trzeba zwrócić uwagę przy montażu i powiem o najważniejszych rzeczy przy zakupie używanego sprzętu, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba wymienić, jakie są jego zalety, jakie są jego wady. O tym dowiecie się w tym odcinku, także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Także trzymajcie się, hej! Tutaj właśnie ten element muszę przerobić, żeby powietrze, które tutaj idzie, nie było to po prostu pod kątem 90 stopni, tylko żeby ładnie wychodziło na zewnątrz, na tą część dzienną. No z tej blachy właśnie wyciąłem i dogiąłem właśnie ten element, żeby go po prostu tu wpasować. Tak jak mówiłem, żeby tu szło po skoszy, żeby to powietrze wychodziło tak delikatniej. Teraz pokażę właśnie. No to trzeba to po prostu dobrze spasować, żeby to ładnie wyglądało, bo niestety tą część będzie troszeczkę widać, więc musi być ładnie. Tutaj znowu przychodzę z pomocą szczypca. Bardzo fajnie po prostu. Można sobie spokojnie wiercić. Mam dopasowane, także też zaraz wiercę i mocuję. Tak wygląda ta strona przed zrobieniem. A tak wygląda po zrobieniu. Wiadomo, jeszcze trzeba dopieścić tam ten rand, muszę cały po długości zagiąć, ale mniej więcej to takie mamy porównanie. No i tak to mniej więcej wyszło, moi drodzy. Także, jak już powiedziałem, dla chcącego nic trudnego. Mam gotową tak naprawdę zabudowę. Tu będzie fajnie to powietrze pod kątem szło do góry, także było pod kątem 90 stopni, więc ta cyrkulacja byłaby troszeczkę utrudniona. Tutaj jest fajnie pod kątem, to całe ciepłe powietrze będzie dobrze nam się rozchodzić na całą karoserię, także tak to wygląda, moi drodzy. Tu wyciąłem dodatkowe otwory na wlot i wylot spalin. Tutaj wginany był otwór, muszę go zaślepić, po prostu wyciąłem jakiś kawałek blachy, zanituję, bo z drugiej strony chciałbym to całość Armafexem ocieplić, żeby to ciepło dostawało się tutaj do przodu, na kabinę, a niepotrzebnie nie grzało trumy. Otóż właśnie ociepliłem cały tył. I co jest najważniejsze w tym zabiegu, że ta blacha w końcu nie ma takiego odgłosu. Ma fajny, pusty dźwięk, jest to wygłuszone, także nie będzie przy jakiejś jeździe, przy jakimś włączonym sprzęcie, nie będzie nic drgało, nie będzie się tam nic trzęsło. Także to zaraz to montuję i zabieram się za resztę. Tu musiałem tą budowę trochę przerobić, bo tu wcześniej było wgniecione, bo przynajmniej właściciel coś tam z tym zrobił. I musiałem zaślepić właśnie te boki. Widzicie, to są elementy z mojego dachu. Wyciąłem tak samo tutaj, bo wyciął jakieś niepotrzebnie dziwne otwory. To jest akurat otwór oryginalny, ale patrząc z tej strony mógłbym tutaj widzieć, bo tutaj idzie ta przesłona, ale ten bok by był widoczny, więc taki mały tuning daję do malowania proszkowego. Nie będę się z tym sam bawił. To musi być, to jest temperatura. No ale generalnie troszeczkę musiałem to wyklepać, bo wiadomo, to było gniecione. Ale tak to mniej więcej wygląda, daje do malowania, także będzie jak nowa. No teraz pokażę, odebrałem właśnie z malowania. Krzysiu, dzięki. Truma jak nowa, także widzimy, tu są te wstawki, co robiłem. Także tego i tak nie będzie widać, to będzie powiedzmy bokiem. Także ładnie. Nowa w końcu kolorystycznie będzie pasować do całości. O. Teraz to co najważniejsze, jak przy rozbieraniu oczywiście już wiem dlaczego
pan, który to sprzedawał, chciał się tego pozbyć. Całe szczęście, bo ja na tym skorzystałem. Już wszystko się wyjaśniło. Po prostu ta uszczelka była rozwalona. Poza tym była już na tyle sztywna, twarda, bo ona się po prostu kruszy w rękach. Zobaczcie, po prostu się całość te spaliny, to wszystko, które są tutaj w komorze spalane, się wytwarzały, po prostu wyciekały bokiem, pewnie śmierdziało, dlatego też między innymi ten pan to sprzedał. Fajnie, jak dla mnie nieduży koszt, żeby to naprawić, a fajnie, bo skorzystałem, zapłaciłem za trumę razy mniej niż nowa uszczelka. A propos tej uszczelki, fantastyczna uszczelka, pomyli Państwo, do tej trumy to jest koszt jakieś 300 zł za ten element. Zaraz pokażę, dorobić po prostu uszczelkę, żeby było. Nie jest to na tyle popularny sprzęt, to akurat na tą uszczelkę, tak jak mówiłem, około 300 zł i musiałbym czekać ponad miesiąc na to, żeby mi ktokolwiek to sprowadził. Także nie będę czekał, nie ma na tyle czasu. Poza tym za ten patent, który zaraz Wam pokażę, wydałem jakieś 20 zł. O, tutaj właśnie to jest ta uszczelka, to jest specjalna uszczelka, która wytrzymuje ponad 400 stopni. Pracy ciągłej oczywiście. To jest samochodowa uszczelka, można z tego po prostu wycinać uszczelki do kolektorów, do różnych rzeczy. Jest to odporna na jakieś tam oleje, gazy, wszelkie płyny. Po prostu muszę odrysować sobie szablon, wycinam i mam gotową uszczeleczkę za jedyne niecałe 20 zł. No to już jest, niestety mówię, jest stara, sparciała, spękała cała. Stąd też widać, po prostu jest przepalona. No, sama truma jest z 2010 roku. Nie jest jakaś bardzo stara, ale mimo wszystko gdzieś tam trochę pracowała i ta uszczelka się jednak zużyła. O, stawiam właśnie tą górną część tego piecyka. Odrysowuję tutaj zaraz i będę to wycinał. No, tą część zewnętrzną odrysowałem i teraz po prostu z tych kawałków szczelek odrysuję to, co ma być w środku, bo w środku również musi być to wszystko wycięte. I zaraz się zabieram za wycinanie. Tu wyciąłem już i teraz tylko muszę nawiercić otwory. Tak jak widzieliście na poprzednim filmiku, jak równałem tą powierzchnię do tamtej trumy tego boilera gazowego. Także tutaj też trzeba tą powierzchnię płaszczyznowo wyrównać, to jest bardzo ważne, bo nie wiadomo, ona mogła się przez jakiś tam czas zdeformować, ale jak dajemy nową uszczelkę, żeby to wszystko było równiutko, zaraz Wam właśnie to pokażę. Sekunda, bo muszę to sobie jakoś ustawić ten. Nie pokazywałem. Najważniejsze, żeby po prostu takimi ruchami cały czas była ten pilnik płaszczyznowo ustawiony, żeby nie tutaj tak, żeby nie w ten sposób, nie tak o, tylko on musi od jednej równiutko przylegać i takim ruchem na zmianę, takim ruchem, ale wszystko musi płaszczyznowo dolegać, cały czas jednym jednostronnym ruchem i wtedy mamy tą powierzchnię ładnie wyrównaną. Zaraz właśnie, no jedną ręką nie mogę tego zrobić, także się rozłączam i zaraz wracam. Tutaj przy równaniu nawet widać, że jest różnica prawie milimetr w tym miejscu na łączeniu. To wyrównam i będzie idealnie równiutko. Przy piłowaniu najlepiej to widać. Proszę bardzo, już jest cała powierzchnia jest elegancko wyrównana, że nawet to widać, że jest elegancko równiutko. Nie wiem, co nawet pokazać, żeby nie było. Zobaczcie sobie ładnie co do i tu mamy pewność, że na pewno nic się tam nie będzie niepotrzebnie wydostawać. To jest gaz, bezpieczeństwo przede wszystkim. Także jak widzicie, jeżeli się nie znacie, to po prostu oddajcie gdzieś do kogoś. Zobaczcie, w tym miejscu ewidentnie widać, że nawet jak zacząłem już ścierać to ewidentnie widać, że po prostu tędy, przez tą krzywiznę, która była na tym korpusie, tędy się wydostawało po prostu niepotrzebnie spaliny. Nie mogę tutaj użyć pilnika, trzeba pamiętać, bo tutaj są takie specjalne wypustki, które pomagają, żeby ta uszczelka się po prostu nie przesuwała na boki. Że tutaj delikatnie nożykiem tylko równam i tyle. I to wyczyściłem. To jest po prostu, że sam nalot tylko został.
Nie będę, ze względu na to, że są te wypuski, nie będę tego po prostu mocniej szorował. Tutaj, żeby tylko zwrócić uwagę na elektrodę i na zapalnik, no wiadomo, że jeżeli, żeby nie był jakiś pogięty, czy jeżeli widzimy na oko, że jest jakiś przepalony, czy coś takiego, no to lepiej to wymienić, ale tutaj akurat wszystko jest w porządku. Tu mam wyrównane, także zaraz zakładam uszczelkę i skręcam to wszystko. No to już mam powierzchnię wyrównaną, na to daję po prostu uszczelkę, tą, którą zrobiłem. No wiadomo, ona jest w środku, ma taką warstwę metalową, dlatego ona się tak, można ją wygiąć i ona po prostu zostaje w tej pozycji, ale po dociśnięciu będzie elegancko dolegać, także zanim tutaj zmontuję całą tą trumę, muszę jeszcze wyciąć otwór, bo to jest otwór na skorpliny w podłodze. Łatwiej mi jest po prostu w ten sposób, mam gotowy wymiar, mogę sobie ładnie dorysować. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Muszę właśnie, tak sobie ustawię mniej więcej na środku, zaraz sobie dokładnie to dorozmierzę, żeby nie było. I zaraz zabieram się za wiercenie. No to już mam, tutaj już mam ten element stały, tą obudowę, więc mam tak bazę. Także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. To już mam podstawę tą skręconą, całość już jest montowana. Tu jeszcze tylko muszę zainicjować właśnie tą blaszkę. I będzie jak nowa. Zobaczcie, naprawdę truma była w bardzo dobrym stanie. Ja jej w ogóle nie czyściłem. Ona naprawdę, tak jak ją widzicie, ona w takim stanie była, jak dla mnie ona wygląda jak nowa. Tyle tylko, że mówię, trzeba było zajrzeć, zrobić przegląd. No niestety przy używanym sprzęcie tego typu jest naprawdę konieczne, żeby zrobić właśnie przegląd. Jeżeli się na tym nie znacie, po prostu oddajcie komuś, kto to zrobi profesjonalnie. Widzicie, tak bym kupił, założył i później byłby problem, bo by się ulatniały gazy, a co gorsze mogłoby się coś zapalić. No tego po prostu po co? Lepiej tego uniknąć moim zdaniem. I tak jak powiedziałem, jeżeli się na tym nie znacie, oddajcie komuś, kto to robi na co dzień. Poszukajcie na grupach, jest wiele osób, które się tym zajmują na co dzień, także zrobić przegląd, powymieniać, uszczelnić i sprzęt będzie chodził kolejne ileś lat. No i tu już mam blaszkę zmontowaną, także cała ta podstawa już stabilnie się fajnie mocno trzyma. A, tu jeszcze muszę to właśnie podkładkę. No tutaj właśnie tylko za ten cienki rad po prostu do kątownika przymocowuję na 3 nity dosłownie. Tu u góry jeszcze złapię, żeby to po prostu nie latało. I w zupełności to wystarczy fajnie. Mamy to fajnie taki głuchy dźwięk. Nie ma jakiegoś rezonansu nieprzyjemnego, także powinno być wszystko ok. No tutaj jak widzicie, to jest wylot spalin, tu jest zasysanie powietrza, a tu mam jeszcze dodatkowo otwór na wentylator, który będzie z tyłu. Także że powinno być ok. Mówię, najpierw muszę przymocować tą budowę, dopiero później. O, tu jest już wiercony otwór na wylot. Tu właśnie akurat miałem jakiś kawałek węża. To są tylko skropliny, więc bez znaczenia tak naprawdę. Oto właśnie leży wentylator. I składam wszystko. Tutaj specjalnie zagiąłem jeszcze tą część blachy, żeby wychodziła trochę na podłogę i po prostu do podłogi ją przykręcam, żeby ten dół nie latał. Tu już mamy przykręcone z drugiej strony, także ta blacha nie będzie latać. No mówię, fajnie ocieplone, nic nie trzeszczy, będzie przyjemnie. Teraz właśnie montuję tutaj tą trumę i podłączam kominy. Nie jest to łatwe, bo to nie jest aluminiowa rura, tylko stal nierdzewna, jest bardzo sztywna, ale myślę, że sobie poradzę. To właśnie pierwsze uruchomienie na butli, co prawda, bo jeszcze nie robiłem instalacji, ale najpierw musiałem go odpalić, czy po prostu, czy zdaje egzamin, czy wszystko jest w porządku. Płomień jest, temperaturka fajnie i tak jak mówiłem, że tam z tyłu nic się nie grzeje, jest naprawdę sympatycznie. A tutaj już jest temperaturka. No i co jest najważniejsze, że w ogóle tego nie słychać. Nie to, że ściszyłem jakiś głos czy coś.
I to jest właśnie to, o co mi chodziło. Żeby całe to ciepło rozchodziło się grawitacyjnie, bez żadnych nadmuchów. Jeżeli chciałbym, włączam nadmuch, nie ma problemu. A jeżeli chcę mieć cicho lub nie mam na tyle prądu, żebym mógł używać jakiegokolwiek wentylatora, to mam cały czas cieplutko, bezinwazyjnie, cichutko jest, także moim zdaniem jest to jedno z fajniejszych rozwiązań. Nie używam żadnego wentylatora. Drugą najważniejszą cechą jest to, że jest cicho. Przede wszystkim jest cichutko, fajnie w nocy, nie przeszkadza nam szum jakiegoś wentylatora czy cykanie pompki. Każdy, kto jeździł z Webasto, na pewno słyszał w nocy. No zależy kto jak śpi oczywiście, wiadomo, niektórzy mają bardzo twardy sen. Na razie póki co jest w porządku. Zostawiam to na godzinkę, półtora, zobaczymy jaka będzie temperatura, ciekawy jestem. Co prawda na dworze już jest około 10 stopni, ale już jak wchodziłem, chodziło to o ogrzewanie jakieś dosłownie z 10 minut. Jak już wszedłem, otworzyłem i wszedłem do środka, to już było czuć, że jest dużo cieplej. Drugą najważniejszą cechą tego systemu jest to, że jeżeli mamy mało prądu lub jego nie mamy, to ten system dalej chodzi, dalej możemy ogrzewać pomieszczenie. Jesteśmy gdzieś na kempingu. Słuchajcie, nieraz się zdarzało, że po prostu na kempingu w zimowe dni każdy się podpina do gniazdka, bo wiadomo, nie chcemy hałasować sąsiadowi Webasto. Każdy się podpina do gniazdka i wiadomo, jak się to wszystko kończy. No po prostu instalacje nie są przygotowane na taki duży pobór prądu, a tutaj zawsze mamy cieplutko i to jest moim zdaniem najfajniejsze w tym wszystkim.